Witam serdecznie, Rita z tej strony. Dziś przepis na torcik makowy z malinami. Mięciutki, delikatny i idealny na świąteczny czas. To połączenie lekkiego jak puch biszkoptu makowego z aksamitnym malinowym kremem. Torcik robi się szybko i naprawdę prosto. Wersję pisaną tego przepisu znajdziesz na moim blogu kreatywnewypiekirity.pl. Jeśli kochasz domowe wypieki, koniecznie zasubskrybuj mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych przepisów. A tymczasem zróbmy krok pierwszy – przygotowanie malin i foremki. 500 g mrożonych malin przekładamy na durszlak, aby się rozmroziły. Pod spodem podstawiamy miseczkę, w której zbierze się ściekający sok. Potrzebny nam będzie do przygotowania kremu. Odstawiamy maliny, niech się w spokoju rozmrażają. Tortownicę o średnicy 24 cm wykładamy na spodzie papierem do pieczenia. Boków foremki niczym nie smarujemy. Krok drugi – biszkopt makowy. Składniki na biszkopt makowy powinny być w temperaturze pokojowej. Do miski przesiewamy 150 g mąki pszennej tortowej i 1 kopiastą łyżeczkę proszku do pieczenia. Następnie wsypujemy 150 g suchego mielonego maku. Taki suchy mielony mak można dostać praktycznie w każdym supermarkecie. Całość mieszamy i odstawiamy na bok. Do misy miksera wlewamy 6 białek i ubijamy ze szczyptą soli. Ubijamy na średnich obrotach miksera 2 minuty. Gdy piana się ubije, na tym etapie zaczynamy wsypywać 150 g cukru. Najlepiej użyć drobnego cukru do wypieków. Miksujemy 10 minut, aż cukier się rozpuści, a masa stanie się sztywna i lśniąca. Teraz zmniejszamy obroty miksera do najniższych i dodajemy po jednym 6 żółtek. Gdy żółtka połączą się z pianą, wyłączamy mikser. Do ubitej jajecznej masy wsypujemy partiami wcześniej wymieszane suche składniki. Całość mieszamy bardzo delikatnie szpatułką, zwracając uwagę, aby dosięgnąć dna misy, bo tam lubi osadzać się mąka. Na koniec wlewamy 60 ml oleju roślinnego i krótko mieszamy do połączenia składników. Ciasto przelewamy do tortownicy o średnicy 24 cm, wyłożonej na dnie papierem do pieczenia. Boków foremki niczym nie smarujemy. Wstawiamy foremkę do nagrzanego piekarnika do 170 stopni Celsjusza i pieczemy na środkowej półce w trybie góra-dół przez około 35 minut do tak zwanego suchego patyczka. Każdy piekarnik inaczej piecze, więc trzeba to mieć na uwadze. Po upieczeniu wyjmujemy ciasto i pozostawiamy do lekkiego przestudzenia. Następnie delikatnie wykrawamy biszkopt z formy, nakładamy na niego kratkę i wszystko razem odwracamy do góry dnem. Ściągamy dno foremki oraz papier do pieczenia. Pozostawiamy biszkopt do całkowitego wystudzenia. Dopiero gdy biszkopt wystygnie, przekrawamy go na 2 równe blaty. Krok trzeci – krem malinowy. Sok z odmrożonych malin przelewamy do szklanki. Powinno być 80 ml soku. Gdyby wyszło Ci mniej, to po prostu uzupełnij wodą, tak aby całość miała 80 ml. Następnie wsypujemy 4 kopiaste łyżeczki żelatyny, mieszamy i odstawiamy na 10 minut do napęcznienia. Po tym czasie napęczniałą żelatynę w soku malinowym wstawiamy do kąpieli wodnej, aby się rozpuściła. Można oczywiście zrobić to w mikrofalówce lub w garnuszku na kuchence, ale ja wolę sposób gorącej kąpieli wodnej. Mieszamy, aż żelatyna, która ma konsystencję galaretki, zrobiła się płynna. To potrwa dosłownie chwilkę. Żelatynę odstawiamy do lekkiego przestudzenia i od razu bierzemy się za przygotowanie kremu. Do misy miksera wlewamy 500 ml dobrze schłodzonej śmietanki kremówki 30%. Dodajemy 6 kopiastych łyżek cukru pudru i ubijamy na średnich obrotach miksera.
Gdy śmietanka kremówka zacznie gęstnieć, będzie prawie ubita, dodajemy 500 g serka mascarpone. Serek też powinien być zimny. I teraz miksujemy krótko, tylko do połączenia składników. Czas, aby dodać żelatynę, ale najpierw musimy ją zahartować, czyli do jeszcze lekko ciepłej żelatyny dodajemy 2-3 łyżki ubitego kremu i energicznie mieszamy. Tak przygotowaną mieszankę żelatyny wlewamy do kremu w mikserze i miksujemy króciutko do połączenia składników. Nie miksujcie za długo, bo krem może się zważyć. Teraz dodajemy rozmrożone maliny razem z sokiem, który jeszcze jest w miseczce. I mieszamy wszystko delikatnie szpatułką. Krok czwarty: składanie torcika i dekoracja. Na tackę do tortów kładziemy 1 krążek biszkoptu. Biszkopt należy nasączyć ponczem. Ja zapomniałam. Składniki na poncz to pół szklanki wody, 3 łyżki cukru pudru i 3 łyżki soku z cytryny. Na ten blat biszkoptu należy zużyć połowę ponczu. Drugą połowę wykorzystamy do drugiego blatu. Teraz nakładamy 2-3 łyżki dżemu malinowego lub truskawkowego i rozprowadzamy równomiernie po całości. Nakładamy rant, który od środka zabezpieczamy papierem do pieczenia lub folią rantową. Na dżem wykładamy połowę kremu z malinami i dokładnie wygładzamy powierzchnię. Drugi blat biszkoptu makowego smarujemy od spodu pozostałym dżemem, czyli tak 2-3 łyżki dżemu nakładamy i układamy go na kremie stroną z dżemem do dołu. Lekko dociskamy całość dłonią, a następnie wierzch biszkoptu nasączamy dokładnie resztą ponczu. Wykładamy drugą część kremu malinowego. Wyrównujemy powierzchnię i posypujemy wiórkami kokosowymi. Radzę użyć wiórków kokosowych, tych drobnych. Jeżeli nie macie i nie macie gdzie kupić, to wiórki kokosowe można rozdrobnić w blenderze lub w malakserze. Takie wiórki kokosowe drobnoziarniste są lepsze od tych gruboziarnistych. Zazwyczaj takie tylko używam. Torcik wstawiamy do lodówki, najlepiej na całą noc, aby smaki się przegryzły, a krem stężał. Na drugi dzień ściągamy rant i delikatnie odklejamy papier do pieczenia. Spróbujmy, czy to jest dobre, czy nie. Za mały widelczyk sobie wzięłam. Duży kawałek, jest wysoki. Podzielmy go na pół. Ale dobry, ojeju. Taki kwaskowaty trochę. Pycha. Pycha. Polecam, moi drodzy, zróbcie. Jest rewelacyjny. Taki jest delikatny, kremowy, delikatniusi, taki kwaskowaty troszeczkę. Jest po prostu idealny. Nie jest z tych tortów takich, wiecie, co są takie słodkie, aż się nie da tego jeść. To jest super. W ogóle to miało być ciasto. To nie miał być tort, ale że za dużo mi tak jakby trochę kremu wyszło, więc sobie myślę, to zrobię z tego tort. Bo to miało być ciasto. Chodź tu. No chodź tu. No patrz. Dziękuję Wam za oglądanie i przypominam o subskrybowaniu mojego kanału, to nie ominą Was nowe przepisy. A kto dotrwał do końca filmiku, niech napisze makowiec z malinami.